My wiedzieliśmy wtedy wcześniej, że stanu wyjątkowego nie da się wprowadzić, bo jest nieprzewidziany po prostu przez konstytucję, jedynie stan wojenny, więc mieliśmy świadomość, że to będzie miało właśnie taki charakter. I w piątek i w sobotę w zarządzie regionu mieliśmy telefaksy z różnych części kraju o przemieszczaniu się wojsk, o przemieszczaniu oddziałów milicji w kierunku Warszawy, w kierunku Gdańska, w kierunku większych miast, w których Solidarność była mocniejsza i można było się obawiać, że będzie protestować przeciw wprowadzeniu takiego prawa. Jeśli by bazować na obowiązującym wówczas prawie, można było oczekiwać, że represje związane ze stanem wojennym będzie można stosować dopiero po opublikowaniu dekretu o stanie wojennym. A zarząd regionu został tak zdewastowany przez ZOMO w trakcie tego ataku w sobotę 12 grudnia. No, rozbito kaloryfery i woda pozalewała i dokumenty i wszystko. Przygotowywany był wiec protestacyjny właśnie przeciw metodom stosowanym przez rząd na 17 grudnia. A tymczasem do zarządu regionu już wkroczyło ZOMO, dlatego ominęło mnie aresztowanie wprost z zarządu. Wiem, że poza drastycznym niszczeniem wszystkiego, co tam było, no, zabrano moich kolegów, którzy tam jeszcze wówczas przebywali. Dano im do wyboru albo podpisać lojalkę, albo kula w łeb. Krysia Romaniuk, która miała doświadczenie z okresu wojennego, sama nie zgodziła się podpisać lojalki, ale młodym dziewczynom, które wówczas tam były, doradzała raczej podpisanie, bo wtedy mogą podpisać, wyjść i coś robić przeciw temu, co się zdarzyło. Ale przeżyją, a nie było jeszcze żadnych doświadczeń, żeby wiedzieć, czy posuną się do tak drastycznych metod, czy też jest to tylko straszak. Od brata wróciłam do domu około 2 w nocy. No, na drzwiach były ślady łomu, była odłupana farba. No i nie wróciłam do mieszkania aż do czasu rewizji, kiedy mnie złapano w zakładzie pracy w Cezasie. Byłam wtedy na urlopie i nie musiałam pojawiać się w pracy, więc mogłam po prostu zniknąć. A 18 w Cezasie, kiedy starałam się przedłużyć ten urlop, no po prostu zatrzymali mnie koledzy z ZNP, zawiadomili Służbę Bezpieczeństwa, że jestem na miejscu i przyjechało po mnie. Trochę śmiesznie wygląda, jak kilku mundurowych pod bronią wyprowadza jedną osobę do jakby mojego wzrostu i bez żadnych możliwości obrony. I chyba po 4 dniach z Pałacu Mostowskich przewieźli mnie na Olszynkę. Dopiero tam mi dali dokument o internowaniu. Ola Lux z Lublina była wówczas tam, a wszystkie dziewczyny albo wywieziono do Gołdapi 15 stycznia, albo wypuszczono. Także kilka tam było zwolnionych, więc miały miejsce interwencje ze strony episkopatu, które pozwoliły niektórym
dziewczynom wrócić do domu, szczególnie jeśli miały małe dzieci. Zdecydowali się nas później dodatkowym transportem 10 lutego przesłać. Wcześniej jeszcze domagałyśmy się prawa do skorzystania z kąpieli, więc nam to umożliwiono, ale w taki sposób, że najpierw puszczono tą wodę ciepłą, a potem puszczono wodę zimną. I Janka wówczas dostała zapalenia płuc. W każdym razie tłukąc kubkami w drzwi, wymusiłyśmy w końcu wezwanie lekarza do Janki. Dostała jakieś antybiotyki, ale nie było możliwości później, żeby je zażyć, bo w drodze z Warszawy do Gołdapi to jest dość długi odcinek, nie było żadnej możliwości, żeby zażyć antybiotyk. Mój brat się dostał na widzenie. Wtedy też zostawił mi swój szalik czerwony, zrobiony przez mamę szydełkiem. Kiedy w Gołdapi organizowałyśmy uroczystości na 3 maja, to właśnie ten szalik zszyty z białą taką ściereczką, takim ręcznikiem białym, bawełnianym, łącznie zastąpiły nam biało-czerwoną flagę, którą z kirem wywiesiłyśmy z budynku 3 maja. I w związku z tą flagą, ponieważ odmawiałyśmy jej usunięcia, wezwano oddział milicji, który nas zaatakował. Były głodówki właśnie w różnych takich protestach. Było też Tereska Klimek z Gorzowa Wielkopolskiego. Została zawiadomiona przez syna telegramem, że przyjedzie na widzenie. Po prostu władze esbeckie go poinformowały, że matka go nie chce widzieć. I wtedy też zagroziłyśmy głodówką, że jeśli do tego widzenia nie dojdzie. I po jakimś czasie przywieźli go z peronu z powrotem na widzenie. Ciekawe było wyjście. Jest film z tego. Amerykanie nagrali film z wyjścia naszego z Gołdapi. Dokładnie 4 grudnia 1983 roku. To była propozycja Ani Walentynowicz. Ona uważała, że trzeba wykonać tablicę, która byłaby wyrazami takimi szczególnego współczucia i zrozumienia Ślązakom w związku ze śmiercią tych 9 górników z Wujka. I wtedy zostałam złapana przez Służbę Bezpieczeństwa. Najpierw siedziałyśmy na Mikołowskiej i Kazik Świtan też, zanim doszło do procesu, o czym ja nie wiedziałam. Ksiądz Jerzy napisał taki krótkie pisemko, list do księdza biskupa Miziołka z prośbą o wystąpienie w mojej sprawie, żeby mnie uwolniono. I ksiądz biskup Miziołek napisał do Kiszczaka. Dostał od niego odpowiedź taką, że wolałabym siedzieć zdecydowanie dłużej, niż wiedzieć, że z mojego powodu ksiądz biskup musiał taki list czytać. Ale niewątpliwie to się przyczyniło do tego, że 7 kwietnia w trakcie procesu zostałam zwolniona. Ten pobyt w więzieniu bardzo istotnie wiąże się z księdzem Jerzym. Po prostu przypuszczam, że nie jestem jedyną osobą, której pomógł
w takiej sytuacji życiowej w okresie stanu wojennego. Związek zawodowy Solidarność to jest coś, co było najważniejsze w moim życiu i nadal jest. Nadal jestem członkiem Związku Zawodowego Solidarność aktywnym i po prostu przypuszczam, że gdyby coś takiego się nie zdarzyło, to jakby moje życie miałoby sens. No, bardzo marny, jakiś niewielki. Nie wiem, jak mogłabym je w bardziej znaczący sposób przeżyć. Myślę, że współcześni muszą mieć jakiś własny cel, jakieś własne tego rodzaju przeżycie. Po prostu nie da się jakby tego, co inni przeżyli, przyswoić w taki sposób, tak znaczący emocjonalnie. Ale istnieje taki łańcuch pokoleń. My przejmowaliśmy nie tylko idee, ale też kontakty i przyjaźnie od osób, które walczyły w Powstaniu Warszawskim, które były w AK. Przecież ja wielu kolegów z Solidarności poznałam w Solidarności, jako członków Solidarności. Takich, którzy właśnie byli albo akowcami, albo powstańcami warszawskimi, albo więźniami okresu stalinowskiego. Z tego okresu działania w Solidarności ich znam i nie jest to dla mnie tylko wydarzenie historyczne, co się wtedy działo, ale to są moi przyjaciele, którzy przeżyli jakąś ważną część swojego życia właśnie w taki sposób. I po prostu następne pokolenia muszą tworzyć coś, co będzie dla nich miało takie samo znaczenie, jak dla nas Solidarność. I mogą to budować, przejąwszy tę pałeczkę od swoich poprzedników, od tych, którzy odtwarzali państwo polskie w roku 18, kiedy odzyskało niepodległość, od tych, którzy budowali tą drugą Rzeczpospolitą, od tych, którzy walczyli w wojnie 1939 roku, od tych, którzy później prowadzili działalność konspiracyjną w czasie wojny, którzy w różnych czasach dla siebie właściwych znajdowali swoje miejsce w funkcjonowaniu naszego państwa, w tworzeniu własnej wizji lepszego życia w Polsce. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest patronem Solidarności. Oficjalnie został uznany patronem przez papieża. To jest już sprawa zdecydowana, całkowicie zdecydowana po prostu na najwyższym szczeblu możliwym. A dla nas patronem był od początku, odkąd zginął, a przedtem przyjacielem i też człowiekiem, który był jakby drogowskazem, był właśnie w najgłębszym tego słowa znaczeniu pasterzem tych owieczek, które mu powierzono. Po prostu brał za nas odpowiedzialność, brał odpowiedzialność za przekazywanie nam Słowa Bożego i za przestrzeganie wartości, które jakby dała wiara i Kościół.